Na co dzień jestem fizjoterapeutą i pracownikiem biurowym w krakowskim hospicjum dla dzieci imienia księdza Józefa Tischnera. I jest to hospicjum domowe, dlatego jeździmy do pacjentów do domów i tam właśnie opiekujemy się nimi. Dla mnie jest to przede wszystkim spełnienie tego, czego chciałam, czyli pracy z ludźmi, ale też to jest taki rodzaj służby. Już teraz nie jest modne na przykład powiedzenie służba zdrowia. Ludzie od tego odchodzą i wprowadzają takie pojęcie jak opieka zdrowotna. A mi się wydaje, że właśnie jeśli nie chcesz służyć, no to sama ta wiedza i takie podejście instrumentalne nie wystarczą. Jedyne co chcę, to ulżyć po prostu jego może cierpieniu, jego niewygodzie, ułatwić mu oddychanie, zapobiec odleżynom. Takie proste cele, które też nie mają jakiegoś spektakularnego rezultatu na końcu, ale też uczą takiej pokory, nieoczekiwania jakichś dużych rezultatów, ale po prostu robienie swojego i takiej wiary w to, że ta praca ma sens. Czym jest wiara? To jest bardzo trudne pytanie. Można by powiedzieć, że to jest coś, co przynagla, co nie pozwala odkładać wszystkiego na później i też w takim zabieganym świecie właśnie chroni od takiej gorączkowości, od takiego robienia wszystkiego szybko, bo jeszcze czeka 1000 spraw. Tylko to jest coś, co pozwala tak przystopować, uspokoić się i pomyśleć, dokąd zmierzam, kim ja jestem, po co to robię, to co robię w tej chwili, komu to jest potrzebne. Pomimo tego, że to dziecko jest często bez żadnego kontaktu, że rodzice nie mogą mieć jakichś planów co do nich marzeń, stawia mnie w takiej postawie, że ja się nie boję tej osoby, bo często spotykamy się z kimś, kto odniósł sukces, kto ma jakieś tam kilka wykształceń, jakieś super studia. Natomiast tutaj przychodzisz do kogoś, komu po prostu nie zależy na tym, jaki ty jesteś. Czy ty jesteś mądry, czy ty jesteś elokwentny, czy ty jesteś bogaty. Można by powiedzieć, że przyjmuje mnie taką, jaka jestem, on i jego rodzina, i pozwala mi dać z siebie to, co jest we mnie najlepsze. Teraz może zróbmy taką 3 minutki przerwy i pójdźmy na jakieś weselsze tematy. Lądujmy. No jak każdy człowiek mam różne inne zainteresowania, bo cóż by to było, gdyby żyć tylko pracą. Pierwszy raz zaczęłam o tym myśleć będąc w Peru, jakby śmiesznie to nie brzmiało. Może dlatego, że patrzyłam tam na ściany nowo zbudowanych kościołów i kaplic, które były budowane jak najmniejszym kosztem, ponieważ po prostu ludzie nie mieli się gdzie zbierać. To było wszystko bardzo, bardzo ubogie, skromne i wtedy tak sobie pomyślałam, że jakby dobrze było, gdyby ktoś mógł to czymś wypełnić. I wtedy jakoś tak po raz pierwszy przyszło mi do głowy to, że mogłabym się nauczyć malować ja. To nie znaczy, że kiedyś tam pojadę i namaluję, chociaż kto wie. Może to zabrzmi jak dewocja, ale dla mnie malowanie jest pewną formą modlitwy, ponieważ zmusza przede wszystkim do takiego wyciszenia, czego bardzo brakuje w codziennym natłoku różnych obowiązków. Kobiety, które przychodzą na zajęcia, muszą mieć stosowny ubiór, czyli spódnicę i chustkę na głowie. Tak właśnie jak chodzą kobiety w cerkwi na nabożeństwo. Na początku przed każdymi zajęciami wspólnie się modlimy. W tej modlitwie brzmią takie słowa, żebym oddał Twoją prawdę bez mędrkowania. A przede wszystkim mnie na przykład ujmuje w tym taka surowość i prostota. Tak by się czasem chciało, żeby też człowiek potrafił tak prosto
i dobitnie powiedzieć, co czuję na przykład. Będę na Światowych Dniach Młodzieży.